Cześć ocalali, z tej strony TOS. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam pierwszą bohaterkę 27 generacji, Kawię, czyli bohaterkę łowców należącą do żółtego stylu. Postaram się omówić jej umiejętności, zaproponować optymalną ścieżkę rozwoju, a także pokazać raporty z walki, dzięki którym będziecie mogli ocenić jej skuteczność w praktyce. Kawia w Waszych marszach powinna docelowo zastąpić Zachrę, czyli bohaterkę łowców generacji 24, również należącą do żółtego stylu. W moim przypadku Zachra jest rozwinięta do maksimum, a wszystkie jej umiejętności są na najwyższym poziomie. Natomiast Kawia została obecnie ulepszona jedynie do pierwszego kroku, pierwszego poziomu purpurowego mózgu. Przyjrzyjmy się więc jej umiejętnościom. Pierwsza umiejętność pozwala Kawi absorbować obrażenia oddziałów należących do stylu upór, zapewniając im redukcję obrażeń o 12%. Dodatkowo nakłada na nie efekt odbicia na jedną turę. Efekt ten zapewnia od 4 do maksymalnie 16% dodatkowej redukcji obrażeń za każdym razem, gdy oddziały otrzymują cios. Jest to więc typowa umiejętność defensywna. Druga umiejętność zwiększa obrażenia zadawane przez Kawię o 24% przeciwko wszystkim jednostkom znajdującym się pod wpływem efektu odbicia. Dodatkowo nakłada na przeciwnika jeden ładunek wycieńczenia. Każdy taki ładunek zmniejsza zadawane obrażenia o 2% przez 2 tury. W tym przypadku mamy więc połączenie możliwości ofensywnych i defensywnych. Trzecia umiejętność co 2 tury zadaje 165% obrażeń przedniemu rzędowi przeciwnika. Co więcej, obrażenia zwiększają się o dodatkowe 30%, jeśli cel nie posiada aktywnej tarczy. To właśnie ta umiejętność odpowiada za dużą część potencjału bojowego Kawdzi. Jeśli chodzi o rekomendowaną ścieżkę rozwoju, proponowałbym najpierw maksymalnie rozwinąć umiejętność trzecią, następnie drugą, a na końcu pierwszą. Przejdźmy teraz, jak te bohaterki prezentują się względem siebie w walkach. W pierwszej, przegranej walce z użyciem Zachry udało mi się wyeliminować 279 777 żołnierzy przeciwnika. A jeśli chodzi o umiejętności, to najlepiej spisała się jej trzecia umiejętność, która wygenerowała wynik 74 228 punktów w kategorii tarczy. Następnie przeprowadziłem walkę przy identycznych parametrach, tym razem wykorzystując Kawię. Efekt 275 056 zabitych żołnierzy przeciwnika. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, to najlepiej wypadła pierwsza umiejętność, osiągając wynik 71 535 punktów w kategorii tarczy. Jak widzicie, rezultaty są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o przegraną walkę. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda w zwycięskiej walce. Przy użyciu Zachry po zakończeniu walki pozostało mi 53 680 żołnierzy. Tym razem najlepiej spisały się umiejętności ofensywne, które osiągały wyniki od 35 do 36 tysięcy punktów w kategorii zabójstw. Natomiast przy tych samych parametrach i wykorzystaniu Kawi po walce pozostało mi 53 443 żołnierzy, a najlepszy rezultat osiągnęła trzecia umiejętność, generując 26 642 punkty w kategorii zabójstw. Jak sami możecie zauważyć, Kawia już na pierwszym kroku pierwszego poziomu purpurowego mózgu osiąga wyniki bardzo zbliżone do w pełni rozwiniętej Zachry. To pokazuje, jak duży potencjał posiada ta bohaterka. Dlatego uważam, że po odblokowaniu pierwszego poziomu purpurowego mózgu zdecydowanie warto zacząć wdrażać ją do swojego marszu i zastąpić nią Zachrę. Mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Was pomocne i ułatwią podjęcie decyzji dotyczącej rozwoju tej bohaterki. Jeśli planujecie inwestować w 27 generację, Kawia z pewnością jest postacią wartą uwagi. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.